Cześć, Artem z tej strony. I w tym filmie pokażę Ci, jak zrobić 360 flipa, wersja zremasterowana. Także bez zbędnego lecimy z tematem. W każdym razie triki, które już powinieneś umieć, to oczywiście Oli, bez tego ani rusz. Pop It, jest to fundament przy 360 flipie. Bardzo dobry kickflip, niemal za każdym razem. Oraz varial kickflip. No i może jeszcze opcjonalnie 360 Pop It. W każdym razie, jeśli chodzi o ustawienie nóg, to tylną ustawiasz na samej krawędzi, gdzie palce wystają poza dek. Wręcz go łapiesz. Również ważnym aspektem przy tym triku jest to, aby tylna stopa nie była ustawiona zbyt płasko, ponieważ będziesz lądować na grafice. Gdy mowa o przedniej, to masz ją mieć pod kątem, zaraz przed montażówkami albo na środku deski, chociaż preferuję ustawiać się zaraz przed śrubkami. Dlatego, że na środku deski ustawiam ją wtedy, gdy chcę wykonać 360 double flipa, lecz moim zdaniem ta noga nie jest aż tak ważna, bowiem tylna jest najważniejsza przy tej sztuczce. No dobrze. Także gdy jesteś już gotowy do wykonania tego triku, to tylną nogą wykupujesz bardzo mocno deskę za siebie w taki sposób, jak widzisz teraz na ekranie. To musi być naprawdę dosyć energiczny ruch, aby deska mogła się zakręcić o te 360 stopni. Natomiast przednia w tym czasie wykonuje lekkie kopnięcie deski po linii prostej. To takie PIP! Jest to bardzo ważne, dlatego że jak będziesz kopać ten trik mocniej, to deska będzie się za bardzo okręcać i wylądujesz na grafice. Na końcu tego manewru jest lądowanie. Nie jest ono zbyt skomplikowane, dlatego że łapiesz deskę obiema nogami, bądź najpierw przednią, a potem tylną. Jest to tak zwany sposób na nóżkę. No a potem odjeżdżasz. Tak jak zawsze w większości moich materiałów, dobrym sposobem będzie robienie tego triku najpierw na jedną nogę, aby podbudować swoją pewność siebie i ogarnąć, jak się ten trik w ogóle kręci i tym podobne. No a potem może zacząć robić ten trik z małą prędkością. Pamiętaj, najważniejsze przy nauce jakiegokolwiek triku są właśnie te małe kroczki. I gdy już jesteś na tyle pewny siebie, to przełącz się w tryb full commitment i... Poza tym to nawierzchnia w sumie też jest ważna, bo nie mówiłem chyba o tym w żadnym materiale. Także polecam Ci, abyś uczył się ten trik na śliskiej, a nawet bardzo gładkiej powierzchni. No dobra, skoro wiesz już z czym to się je, to w takim razie powiem teraz, na jakie błędy możesz się napotkać przy tym manewrze. Także lądujesz na grafice. Tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli nie będziesz ustawiać tylnej nogi na krawędzi deski, to będziesz lądować w tenże sposób. Primo. No niestety to się zdarza i jest to normalne, także bądź na to gotowy. Nogi zbyt blisko siebie. Z tym błędem sam się napotkałem, gdy uczyłem się tego triku. Rozwiązaniem jest powrót do nauki na jedną nogę i spróbowanie ponownie. Jeżeli to nie pomoże, to musisz zmusić swoje stopy, aby przy lądowaniu nie były zbyt blisko siebie. Nawet jak się ten trik nie wyjdzie, ale wylądujesz go obiema nogami, to i tak jesteś już na dobrej drodze. Nie lądujesz na desce wcale. Jest to błąd spowodowany złą postawą ciała na desce. Pamiętaj, że twoje ramiona mają być w pozycji prostej oraz na desce masz być ustawiony bokiem, a nie środkiem. Zapamiętaj, że ustawienie ramion na środku jest tylko do robienia trików z jakąkolwiek rotacją. Na przykład do backside w taki sposób, natomiast do frontside w ten. Wyrzuca cię z deski. Jest to dosyć często spotykany błąd zaraz przy lądowaniu, więc następnym razem postaraj się nie pochylać za bardzo do przodu albo do tyłu. Wydaje mi się, że to były już najbardziej istotne błędy przy tym triku. Jest ich na pewno więcej, ale skupiałem się tylko na tych najbardziej istotnych, także jeżeli o którymś nie powiedziałem, to podziel się nimi w sekcji komentarzy. Na pewno pomogę. Także to chyba tyle.
No cóż, także to wszystko w tym filmie. Jeżeli Ci się spodobało, no to oczywiście zostaw łapeczkę w górę. Także to tyle, trzymajcie się, no i cześć!